Dzisiaj przygotujemy przepyszny makowiec zawijany. Na początek musimy robić rozczyn, czyli dodajemy nasze drożdże, kruszymy je, wrzucamy do miski, dodajemy mąkę, cukier i zalewamy letnim mlekiem. Wszystko musimy dobrze wymieszać. Drożdże muszą nam się w tym mleku rozpuścić, tak samo i cukier z mąką. I przykrywamy, odstawiamy w ciepłe miejsce na 15 minut do wyrośnięcia. Jak rozczyn zacznie już nam działać, dodajemy żółtka. Państwo tu widzą 2 żółtka, to jest wynik naszej pomyłki małej, powinny to być 3 żółtka. Jedno dodaliśmy po prostu później. Roztopioną margarynę dodajemy następnie. Cukier, przepraszam. I mąkę. Mąkę dodajemy jedną partię, część sobie zostawiamy, żeby zobaczyć, jaka będzie konsystencja naszego ciasta. I wtedy albo podsypiemy, albo zostawimy. I na koniec jeszcze szczypta soli. Wszystko ze sobą dobrze mieszamy. Najpierw robimy to łyżką w misce, następnie wyrzucamy na stolnicę opruszoną mąką i zaczynamy ugniatać. Ugniatamy, zagniatamy, wygniatamy, aż do momentu, kiedy ciasto zrobi się plastyczne. Ono będzie lekko klejące, ale nie do ręki i nie do deski. Ono samo w sobie ma mieć taką konsystencję lekkiej plasteliny. Jak będzie za rzadkie, proszę dodać mąki. Może być za gęste, no to wtedy proszę dodać mleka. I tak wyrobione ciasto wstawiamy do miseczki, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na godzinę, żeby nam wyrosło. W międzyczasie, jak ciasto nam rośnie, zajmujemy się naszym nadzieniem, czyli mak najpierw parzymy, później przecieramy przez maszynkę 2 razy. Dajemy na patelnię, na mały gaz, dodajemy cukier, następnie łyżkę miodu i wszystko na tej patelni, na tym małym gazie tak prażymy. Oczywiście teraz musimy ze sobą wszystko wymieszać, żeby ten miód połączył się z całością maku. Dodajemy rodzynki. Rodzynki najpierw żeśmy namoczyli w wodzie, żeby one takie pulchne się zrobiły. A na koniec dodajemy orzechy. Wszystko ze sobą mieszamy, łączymy i smażymy przez parę minut. Taką masę zostawiamy do wystygnięcia i następnie ubijamy białka na sztywną pianę i tą sztywną pianę dodamy do naszego farszu już wystygniętego, proszę pamiętać. I musimy wszystko ze sobą dobrze wymieszać. Ostatnim elementem naszego farszu jest olejek migdałowy, dodany na samym końcu. Również mieszamy i nasza masa już, właściwie farsz będzie przygotowany. Z powrotem musimy zająć się naszym ciastem, czyli po wyrośnięciu. Musimy je znowu troszeczkę powygniatać, żeby pozbyć się powietrza ze środka. A następnie takie ciasto dzielimy na 2 części, ponieważ z naszego przepisu wychodzą 2 makowce i jedną część rozwałkowujemy. Rozwałkowujemy na kwadrat, właściwie przepraszam, na prostokąt. Właściwie, bo makowiec ma formę prostokątu, a nie kwadratu. Odcinamy sobie nierówne części. Jak Państwo widzą, nasze ciasto nie jest idealne, nie uformuje się ładny prostokącik, więc braki uzupełniamy tym po prostu, co odcięliśmy. Trochę prac plastycznych i będziemy mieli piękny kwadracik, prostokącik, przepraszam.
I jak Państwo widzą, mamy piękny prostokąt. Teraz ten prostokąt musimy wysmarować białkiem. Musi być ładnie po całości to białko rozsmarowane. I na tak przygotowaną podstawę wykładamy połowę naszego farszu. Farsz rozkładamy po całości, ale zostawiamy wolną przestrzeń na bokach. Na każdym z boków jest zostawiony fragment, kiedy nie ma tego farszu. Dzięki temu, jak zwiniemy ciasto, ten farsz nam się nie wysunie z tego ciasta. I teraz powoli przystępujemy do czynności zawijania makowca. Ładny taki rulonik. Rolatkę słodką. Powolutku od początku do końca. Końcówki zwijamy do środka, tak jak Państwo widzą. I tak przygotowany makowiec przekładamy na papier do pieczenia, ale jak Państwo zauważą, tym łączeniem do góry. Teraz będziemy ten nasz makowiec zawijać w papier do pieczenia, używając najzwyklejszych spinaczek, znaczy właściwie strzywek, jak Państwo widzą, przy czym w tym papierze do pieczenia musi zostać wolna przestrzeń, 2-3 cm odstępu od makowca, a ciasta. Myśmy użyli dla równego spięcia papieru naszego wałka, którego żeśmy używali wcześniej do rozwałkowania ciasta. Nadmiar papieru oczywiście odcinamy. Wałek sobie oczywiście wyjmujemy, żeby nie zapomnieć go tam zostawić. Przygniatamy teraz papier, zszycie papieru do zawinięcia makowca. Odwracamy makowiec i w ten sposób ładna przestrzeń wykształciła się między makowcem a papierem do pieczenia. To samo robimy z drugim makowcem. Jak Państwo tu widzą, widać tą przestrzeń, która musi zostać do wyrośnięcia makowca. Makowce pieczemy, aż zarumieni nam się wierzch ciasta. Wyjmujemy, rozcinamy papier i studzimy. Tak wygląda pięknie upieczony, zarumieniony makowiec. Teraz przygotujemy lukier. Lukier to jest mieszanka wody i cukru pudru. Woda jest letnia, cukier puder oczywiście dodajemy partiami. Powoli, ponieważ konsystencję robimy taką, żeby była dosyć gęsta, ale nadal półpłynna. Ponieważ jak będziemy ten lukier rozlewać po ciaście, on musi spływać, musi się tak lać. Nie być sztywną masą, tylko takim półpłynnym lukrem, który ładnie oblepi nam ciasto. Jak Państwo tu widzą, ten lukier będzie powoli nam spływał po cieście, oblepiając cały makowiec. Makowce oczywiście można przygotować sobie parę dni wcześniej, a samą polewę, czyli lukier w tym wypadku, ewentualnie za chwilę jak Państwo zobaczą, czy polewę czekoladową, można przygotować dopiero tuż przed podaniem, czyli tak na, nie wiem, godzinę, dwie przed podaniem. Wtedy ta polewa jest taka świeża i atrakcyjnie wygląda. Tutaj lukrem polukrowaliśmy nasze ciasto i obsypaliśmy kondensowaną skórką z pomarańczy. A teraz polewa czekoladowa, czyli czekolada połączona z mlekiem na wolnym ogniu. Powolutku mieszamy, aż do połączenia się składników, czyli rozpuszczenia się właściwie czekolady i połączenia z mlekiem. Ta polewa ma być szklista i również lejąca się. Na ciepło rozlewamy. Z każdym momentem polewa będzie nam gęstnieć, więc musimy to zrobić w miarę szybko. Rozłożyć ją po całości makowca, oblepić boki. Taki makowiec z polewą czekoladową można również posypać, nie wiem, wiórkami czekoladowymi, czy płatkami migdałów, czy czymkolwiek Państwo sobie życzą. Życzę smacznego i zapraszam na kolejne przepisy na Magię Kuchni.